W dzisiejszym odcinku sprzedajemy naszego Mercedesa, a także bawię się w mechanika, czyli domowymi sposobami wymieniam olej w silniku między interwałami serwisowymi. Będzie też o bezpieczeństwie. Ja go jeszcze nie będę odkręcał, ponieważ silnik jest gorący. Film instruktażowy o tym, jak sami możecie wymienić olej w Mercedesie. Także właśnie Justyna asekuracyjnie do mnie przyszła. Będę trzymała auto, żeby nie zjechało na przęgę. No i też jak amatorsko diagnozować zużycie silnika. Zapraszamy. Błyszczy się tutaj troszkę takich mikropiłków. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym naszym vlogu po długiej przerwie. Ten odcinek będzie nieco mniej karawaningowy, a bardziej motoryzacyjno-mechaniczny, ponieważ chcę Wam pokazać, jak w naszym Mercedesie GLE z silnikiem 300D, to jest 2-litrowy diesel 245 koni mechanicznych, wymieniam olej w silniku między interwałami serwisowymi, tak, żeby lepiej się nim zaopiekować. Pokażę Wam, jak można to zrobić samodzielnie na podjeździe. A przy okazji mam też dla Was informację, że ten samochód jest na sprzedaż, więc znacie go z naszego kanału. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany jego zakupem, to zapraszamy do kontaktu, ponieważ my zamówiliśmy już nowy samochód po naszym ostatnim odcinku, gdzie testowaliśmy Toyota Land Cruiser. Zdecydowaliśmy się na zamówienie nowego holownika. Wybór padł to znaczy wątpliwości były między Toyotą Land Cruiser a Land Roverem Defenderem. Na co padł wybór, zobaczycie niebawem w przyszłych odcinkach. Samochód jest już zamówiony i dotrze do nas za jakieś 2 miesiące. No ale tymczasem chcemy sprzedać naszego Mercedesa, a teraz zabierzemy się za wymianę oleju. Jadę teraz na krótką przejażdżkę po naszej okolicy, żeby nieco rozgrzać olej, żeby łatwiej się go spuszczało, bo w tej chwili silnik jest zimny, jak widzicie na zewnątrz są 2 stopnie. Mamy przebiegu 172 000. Kolejny przegląd serwisowy jest przy 181 lub 2000, jakoś tak to tutaj wychodzi. Zaraz sobie zobaczymy dokładnie. Przegląd A2 za 175 dni, nawet nie pokazuje jeszcze ilości kilometrów do kolejnego przeglądu. Ale to tak mniej więcej wypada, bo pamiętam, że poprzedni był przy około 161 lub 2000. To wracam do Was po krótkiej przerwie, jak już rozgrzeję nieco silnik. No dobrze, po 15-minutowej przejażdżce wracam na nasz podjazd. Ja rozgrzałem olej silnikowy do prawie 90 stopni. 15 minut jazdy wystarczyło. To nie jest potrzebne. Teoretycznie 60 parę stopni też by wystarczyło, warto to też ochłodzić, bo wszystko, co ma temperaturę powyżej 40 stopni, będziemy już odbierać jako bardzo gorące, ale ja sobie po prostu poczekam, żeby ten olej trochę ostygł i mnie nie poparzył, jak będę go spuszczał. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie samochodu, ja nie mam podnośnika, nie mam kanału, więc podniosę samochód na czymś, co wielu karawaningowców ma. To jest na najazdach do kampera. Jeżeli macie 4 takie najazdy i płaski podjazd, to nie ma problemu, jesteście w domu. Ale ja nie mam płaskiego podjazdu, ponieważ ja mam spadek. I teraz przez ten spadek idealnie jest, żeby miska olejowa była poziomo, żeby cały ten olej mógł sobie ścieknąć. A ponieważ ja mam spadek, zatrzymam się tutaj na chwilę w tym miejscu, gdzie on jest i pokażę Wam, jakiej wielkości jest ten spadek. Samochód pokazuje mi 6% nachylenie. Co oznacza 6% nachylenie? Może ktoś jeszcze pamięta z prawa jazdy, bo takie oznaczenia są też na znakach drogowych. 6% to jest 6-centymetrowa różnica wysokości na długości 1 metra. Jak to wyliczyć? Przyjmujemy 1 metr, czyli 100 cm. Jeżeli wznios wynosi 6%, no to 6 cm wyżej mamy różnicę poziomu między punktem A a punktem B na końcu odcinka o długości 1 metra. Samochód pokazuje mi 6% nachylenie, więc łatwo mogę sobie wyliczyć, zakładając, że odległość między osiami przednią i tylną wynosi nieco ponad 2 metry. Więc spokojnie mogę przyjąć, że różnica wysokości na odcinku 2 metrów to będzie jakieś 12 cm. Ja mam
najazdy firmy Fiama, które mają 16 cm wysokości, ale mam też dwa trapy terenowe o wysokości 6 cm. Więc zakładam sobie, że jak położę trapy na trawniku z tyłu, który jest niżej od podjazdu, z przodem wjadę na trapy od kampera, to mniej więcej będę miał wyrównany poziom. No i teraz to zrobimy. Tak więc tutaj mam dwa trapy terenowe oraz najazdy dla kamperów, które są, jak widzicie, odpowiednio wyższe, ale też krótsze. I teraz muszę sobie przygotować odpowiednią odległość, w której podjadę, to znaczy pod przednie koło podłożę trap i porównam jego odległość do tego, tak żebym wiedział, ile muszę odjechać, żeby nie zjechać z trapu tylnym kołem. Dobra, mamy je mniej więcej w linii. Teraz trapy pod tylne koła. I możemy wjeżdżać. Jeszcze pokażę Wam jedną istotną sztuczkę, jak możemy sobie zwiększyć prześwit. Jeżeli macie samochód z zawieszeniem pneumatycznym, to oczywiście możemy go podnieść. I ja właśnie to zrobię w tej chwili. Jak widzicie, samochód zaczyna się już podnosić. Jest jeszcze jedna możliwość. O, jak puszczę hamulec, to się dzieje szybciej. Jest w Mercedesie jeszcze opcja, która pozwala podnieść samochód wyżej niż tryb +1. Jak sobie klikniecie ustawienia samochodu, w szybkim dostępie macie coś takiego jak tryb mini. I on po jego włączeniu samochód podniesie się jeszcze wyżej. Bo tak mi się wydawało. Zobaczymy na filmie na zewnątrz. No, bardzo rzadko korzystałem z tego trybu. Nadwozie pojazdu uniesione. Widać, że jeszcze się tutaj chyba unosi. Tak. Na tym wyświetlaczu tego nie widać. Mamy cały czas +1. Natomiast tutaj nam wjechało na jeszcze tryb wyżej. Tryb mini. Czyli mamy w tej chwili samochód podniesiony maksymalnie, jak tylko producent to umożliwia. Niestety schowały mi się lusterka, dlatego teraz nie widzę kamerą na boki. Ale wjedziemy sobie na nasze podjazdy. Ważne, żeby ich nie przejechać. Ja sobie zobaczę, ile już wjechałem. Tu jestem na tym. No, możemy przyjąć, że chyba stoimy na macie. A jeszcze troszeczkę możemy podjechać. Też wydaje mi się, że to już mi wystarczy. I samochód też jest w miarę prosto. Tak, także teraz jesteśmy na maksie. I mam taki prześwit. Bardzo istotna rzecz. Pamiętajcie także o własnym bezpieczeństwie, ponieważ żeby zdjąć osłonę pod silnikiem, musimy wczołgać się pod samochód. No, a to zawsze jest troszkę groźne. Dlatego możecie podłożyć albo kliny pod koła. W moim przypadku to nie zda egzaminu, ponieważ już stoję na najazdach i samochód może się stoczyć do przodu lub do tyłu. Dlatego ja podstawię sobie koziołki specjalne do podnoszenia samochodu, które zabezpieczą mnie przed tym, że auto, gdyby miało się zsunąć w przód lub w tył, no to zatrzyma się na tych koziołkach.
tym miejscu podstawię jeszcze drugiego z drugiej strony. Dobra. Mamy zblokowane koziołki na maksymalnej pozycji, bez żadnego ruchu. Czujemy się troszkę bezpieczniej. Minusem całej tej sytuacji jest to, że mam maskę bardzo wysoko i muszę sobie coś podstawić, żeby dostać się do filtra oleju. Ale najpierw otworzymy sobie maskę. Filtr oleju znajduje się pod tą rurą dolotową filtra powietrza. Tutaj jest filtr oleju. Musimy zdemontować ten element, żeby się tam dostać. A tak przy okazji to ja jeszcze dzisiaj zamierzam usunąć switcha Garmina, którego instalowałem tutaj wcześniej. Wy tego jeszcze nie widzieliście, ponieważ ten film jest niejako z wyprzedzeniem w serii naszych filmów. Przed Wami jeszcze 2 filmy z Włoch oraz 1 wyjazd w Polsce i kilka innych odcinków technicznych. One już są nagrane i dawno zrobione, a ten film pojawia się poza kolejnością. Dlatego to już jest zamontowane w samochodzie. Będzie jeszcze odcinek, w którym ja Wam tłumaczę, o co z tym chodzi. A teraz muszę to zdemontować, bo i tak nie będę używał tego w tym samochodzie, bo w międzyczasie zapadła decyzja o zmianie auta. Więc ten switch pójdzie do nowego samochodu. O tym w przyszłości. Tego już Wam nie będę nagrywał. Zabieramy się za filtr. Zdejmiemy sobie tą osłonę. Tutaj mamy taki zatrzask, do którego trochę ciężko się dostać. Skoczył. Tu jeszcze są 2 rurki, z których musimy wyjąć ten element. Ok. Możemy sobie to odłożyć na bok. I jak widzicie, tutaj mamy nasz filtr oleju. Ja go jeszcze nie będę odkręcał, ponieważ silnik jest gorący, a zdejmę sobie odsłonę pod samochodem. W międzyczasie jeszcze przygotuję sobie wszystkie narzędzia. Tutaj na stoliku pokażę Wam, co jest potrzebne do takiej wymiany filtra oleju i w ogóle wymiany oleju. Zestaw narzędzi zawsze się przyda. Chociaż z tego wszystkiego będzie nam potrzebna tylko grzechotka półcalowa, jakieś przedłużenie i nasadka 27. Do osłon pod spodem nasadka 8, ale ja mam akurat nasadkę na wkrętarkę, będzie szybciej. Dodatkowo oczywiście przyda nam się olej oryginalny od Mercedes-Benz 5W30 spełniający normę 229.52. To jest dedykowany olej silnikowy do tego modelu. Tu jest baniaczek 5-litrowy oraz 2 jedynki. Do tego silnika wchodzi 6,5 litra oleju. Zmywacz uniwersalny albo zmywacz do hamulców. Jak nam się coś uplami, żeby przeczyścić, też warto. On odparowuje. Płaski klucz do otwarcia korka miski olejowej. Tu jest moja wkrętarka z nasadką 8 do zdjęcia osłon. Latareczka, czołówka, rękawiczki lateksowe, żeby się nie ubrudzić olejem. Tu mam miseczkę, to jest opcjonalne, magnetyczna do wkrętów. Można ją sobie przyczepić gdzieś i nam się nie pogubią. No i oczywiście potrzebujemy nową nakrętkę do miski olejowej. Podam Wam wszystkie numery części w opisie. No i filtr. No i miska do zrzutu oleju. Ja mam taką za kilkadziesiąt złotych, mieści się 8 litrów. Tak wygląda mój warsztat pracy. Zabieramy się za demontaż osłony od silnika. Ja oczywiście muszę się wczołgać tutaj pod auto, żeby coś pokazać. O. Dobrze. Osłonę mamy tutaj. Musimy zdemontować tą osłonę. Mamy raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest zabłocone strasznie. 6, 7, 8. 8 śrub. Tu się trzyma, Przemek?
No stoi na tym, nie? I mam koziołki. Nie wywali ci się to? No jakbyś się zsunął albo to by się złamało, to się zatrzyma na tych koziołach. A ty się uderzysz w twarz? No jest na maksymalnym podniesieniu, więc teoretycznie mnie nie zabije, ale może mnie zblokować, nie? A, No. a masz telefon przy sobie? Tak. To zadzwonisz, jak cię zblokuje. Także właśnie Justyna asekuracyjnie do mnie przyszła. Będę trzymała auto, żeby nie zjechało na Przemka. Dobra, to do dzieła. Dobra, chyba mam poluzowaną osłonę. Ona powinna teraz wyjechać. Tak. Cała osłona będzie jechała, ależ tam jest Włocka. Teraz wam pokażę, jak to tu wygląda. Tutaj mamy miskę olejową. Nasz korek. Słona nam ładnie zeszła. Tak ona wygląda. No. Sobie wypuścimy. Tak jest, jak się mieszka na wsi i się nie ma asfaltu. Dobra. To teraz zdejmiemy sobie filtr oleju. Do tej pracy podłożę sobie tu już jakieś szmatki, żeby nie zachlapać sobie silnika. Stare t-shirty, żeby nam to nic nie wleciało. Taborecik po poznańsku Ryczka. Teraz już będziemy mieli do czynienia z olejem, więc założę sobie rękawice. Bierzemy sobie klucz. Przedłużkę. Numer 27. To sobie później jeszcze też to sobie przeczyścimy, żeby nie było brudne w momencie dolewania oleju. Dobra. Odkręcamy. Mamy filtr oleju. Od razu sobie zobaczymy, czy na pewno mamy ten sam. Nowy, który kupiłem razem z uszczelką. Tu mamy 823/6 i tu też mamy 823/6. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale jest. Stary filtr sobie odłożymy tutaj do miski. Nakrętkę możemy sobie opłukać, żeby była czyściutka. Zdejmujemy starą uszczelkę. Później sobie rozbierzemy ten filtr i zobaczymy, czy są jakieś opiłki z silnika. To niech sobie wysycha. Teraz założymy sobie nowy filtr. Wkładamy go tutaj tak, żeby nam wszedł w tamten otwór.
usłyszeć kliknięcie. Wszedł i teraz będziemy mogli założyć nową uszczelkę i zamknąć. Z istotnych rzeczy uszczelkę sobie świeżym olejem nawilżamy. Żeby nam się nie ślizgała w trakcie domykania. Dokręcamy do lekkiego oporu. Więcej nie ma sensu. Mamy wymieniony filtr oleju. Przeczyścimy. Tę część mamy za sobą. Możemy zakładać osłonę. Ważne, żebyśmy trafili tymi dwoma rurkami tutaj. To jest krok numer 1. Wszystko się wkliknęło, siedzi. Dobra, to przystępujemy do zlewania starego oleju. Ja tutaj korek sobie otwieram, żebyśmy mieli swobodny przepływ powietrza do spuszczania oleju. Bierzemy sobie miskę i będziemy zaraz zlewać olej. Oczywiście oczyszczamy sobie miskę. Leci nam tu ładnie olej. Ten się ładnie zleje. Dobrze, po około 10 minutach olej przestaje nam lecieć ciurkiem, a już tylko sobie kapie, jak widzicie, albo może nie, więc możemy w tej chwili założyć już korek do miski. Korek wchodzi ładnie do oporu, więcej nie trzeba kręcić, nawet się nie da, bo jest blokada. Teraz sobie jeszcze ładnie oczyścimy miskę od spodu. Dobra, osłony na razie jeszcze nie zakładam, bo chcę napełnić nowy olej do silnika i zobaczyć, czy nam tutaj nic nie cieknie. Wychodzimy spod auta.
I możemy nalewać nowy, świeży olej. No dobra, to na początek wlejemy sobie 5 litrów. Dobra, dolejemy sobie jeszcze litr. Mamy 6 litrów oleju. Teraz ja wiem, że tutaj wchodzi 6,5 litra, ale jakbyście nie mieli pewności i czy wlaliście dobrze, w Mercedesie, w tym modelu, nie ma bagnetu do sprawdzania poziomu oleju. Żeby sprawdzić poziom oleju, trzeba odpalić silnik. No ale nie róbmy tego na sucho. Ja sobie tu jeszcze troszkę wleję do tych 6 litrów i jakieś 200-300 ml. 150, 200, a wlejmy sobie nawet 300. Dobra, prawie 300. Zamkniemy korek i sprawdzimy sobie poziom oleju. Pokażę Wam, jak w tym samochodzie sprawdzić poziom oleju. Nie każdy to może wiedzieć. Dobra. Troszkę podeschnie. Żeby włożyć tą osłonę, to te zatrzaski muszą wejść tutaj tyłem. O, w ten sposób. I teraz się trzyma. Dobra. Jeśli trzeba, to resztę sobie już wlejemy tędy. Rzut okiem, czy nic nam tu nie cieknie od spodu. Nie wygląda. Mamy czyste miejsce. No to odpalamy silnik i pokażę Wam, gdzie jest poziom oleju. Silnik sobie już odpaliliśmy. Mamy cały czas tryb myjni i chyba przez ten tryb nie będę mógł zobaczyć, co jest na ekranie. Musimy go wyłączyć. Dobra. Teraz klikamy tutaj wstecz i wchodzimy w przegląd. Poziom oleju silnikowego. Chwilowo niedostępny. Trzeba trochę poczekać, aż to wszystko nam się tutaj sprawdzi. Jeszcze cały czas niedostępny. Jeszcze sobie poczekamy. Dobra, po kilku minutach jeszcze nie ma cały czas oleju. Zrobimy sobie zaraz przejażdżkę, bo już się troszkę ten nowy olej nagrzał, więc wypełnił cały silnik. Założę tylko osłonę pod spodem, bo już wiem, że nic nam tutaj nie cieknie. Stary olej, który tak pięknie wygląda. Taka wspaniała czerń. Jeszcze ten stary olej zleję do pojemników po nowym oleju. Będziemy wtedy wiedzieć dokładnie, ile nam oleju zeszło. No i też w tych pojemnikach olej oddam do utylizacji, no bo tego nie można wyrzucić, wylać. Trzeba to oddać do PSOK-ów, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bo jest to odpad niebezpieczny. No, jak widzicie na podziałce, tu mieści się trochę więcej niż 5 litrów. No to dobrze, bo można stary olej zlać do mniejszej liczby pojemników. Ta połówka nam jeszcze zostanie.
Zakładamy jeszcze osłonę. Ach, cały czas grubo się sypie błoto z tej osłony. No ale jakoś może sobie poradzimy. Założone. Się ładnie trzyma. Wychodzimy spod auta. Ściągamy osłonki. Musimy włączyć tryb main, bo auto nam siadło na nich i się zblokowały. Zobaczmy, czy nam się już poziom oleju pokazuje. Jeszcze nie. Dobra. Koziołek już zszedł. Ten się tu przyblokował. Zszedł. Ok, zatem jak widzicie, to już poziom oleju jest zmierzony. Mamy prawidłowy przy minimum, więc możemy dolać resztkę tego oleju, która nam została. Ok, zostało pół litra, więc teoretycznie wlaliśmy 6,5 litra, tyle ile trzeba. To jedziemy na przejażdżkę.
Ok. No i pomiar zakończony. Jesteśmy dokładnie między minimum i maksimum. Jest prawidłowo. I tak zostawimy. Też jak olej się nagrzeje, no to troszkę jego objętość wzrośnie. No a zatem przeprowadziliśmy skuteczną wymianę oleju w silniku. Dzięki za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki holownik będzie ciągnął nasze przyczepy w kolejnych odcinkach, to subskrybujcie nasz kanał. No i też dowiecie się, jaki wyjazd był planowany na zimę jeszcze tym samochodem, ale nie został zrealizowany przez to, że musimy go sprzedać, ponieważ zamawiamy nowy samochód. Wszystko to już niebawem na kanale Rolling Trolls. Dzięki za oglądanie i zapraszamy do subskrybowania. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! Dobra, słuchajcie, bo bym zapomniał. Jeszcze raz się przebrałem, bo już miałem ciuchy na jazdę testową, ale wróciłem do moich roboczych. Przecież miałem rozkroić jeszcze filtr stary. A robimy to po to, żeby zobaczyć, ile w takim filtrze jest opiłków z silnika, czy w ogóle jakieś są. No to teoretycznie możemy tutaj spojrzeć. Czyściutko jest. Takie drobne mikro opiłki są widoczne, ale to jest wszystko normalne. Nie ma tu jakichś wielkich łupków, wiórów, które w trakcie pracy silnika by spadły. Pod tym kątem jest wszystko dobrze. Trochę to sobie opłuczemy. Dobra. Dobra. Mamy rozkrojony filtr. Rozciągamy go sobie. I jak widzicie, błyszczy się tutaj troszkę takich mikroopiłków, ale to naprawdę jest wszystko w normie. Czy to będzie widać? Jak go rozciągnę, to dobrze widać. Zobaczcie. Nie wiem, na ile na kamerze to będzie widoczne. Tak, Julcia? Możesz. Małe płukanie. Czy widać coś więcej? Więc tak wygląda filtr w środku. No cieszę się, że jest tak dobrze. I jeszcze na pożegnanie widok po demontażu uchwytu Garmina. Bezinwazyjne urządzenie, które nie zostawia śladu w elektronice samochodu. Można zasilać nim różne akcesoria bez potrzeby dorabiania specjalnych bezpieczników i innych dziwnych konstrukcji. Bardzo proste i przyjemne. No i przywrócony stan fabryczny, ponieważ Garmin był zamontowany tutaj na tych śrubach w nadbudówce i kablem przeprowadzony, zasilany bezpośrednio z akumulatora, nie ingerując w elektronikę samochodu, w instalację elektryczną.